Gdyby zapytać turystów odwiedzających Uniwersytet Warszawski, z jaką polską miejscowością kojarzy im się postać Fryderyka Chopina, to prawie na pewno otrzymamy odpowiedź, że z Żelazową Wolą. Tam urodził się mistrz fortepianu, ale jeszcze w tym samym roku, w 1810, rodzina Chopinów przeprowadziła się do Warszawy. Ojciec Fryderyka Chopina, Mikołaj, otrzymał propozycję pracy w Liceum Warszawskim jako nauczyciel języka francuskiego. To liceum od 1817 roku mieściło się w Pałacu Kazimierzowskim, czyli dzieliło jeden budynek z Uniwersytetem Warszawskim, właśnie założonym wyższą uczelnią w Królestwie Kongresowym. I tak samo jak dzieliły jeden budynek, tak samo profesorowie uniwersyteccy i nauczyciele liceum mieli prawo mieszkać na terenie kampusu uniwersyteckiego w specjalnie dla nich zbudowanym budynku mieszkalnym. Chopinowie także skorzystali z tej możliwości i otrzymali niezbyt duże, ale za to 5-pokojowe mieszkanie z kuchnią na drugim piętrze. To jest budynek porektorski. Jego nazwa wynika stąd, że mieszkał tam rektor, więc jest to wspomnienie dawnego mieszkańca tego budynku. Apartament Chopinów znajdował się na drugim piętrze. Wchodziło się tam przez drzwi, które obecnie upamiętnione są tablicą. Chopinowie mieszkali tam wspólnie z guwernerem i z chłopcami, którym ojciec Mikołaj wynajmował mieszkanie. To byli po prostu studenci studiujący na Uniwersytecie Warszawskim. Także młody Fryderyk znał nie tylko wszystkich swoich sąsiadów, a więc profesorów uniwersyteckich, nie tylko bawił się z ich synami i córkami, ale także przebywał stale w towarzystwie studentów, więc wzrastał tutaj w takiej specyficznej atmosferze uniwersyteckiej rodziny. To bardzo później zaważyło na jego późniejszym życiu, na pewnej takiej otoczce artystycznej, kulturalnej, ale także patriotycznej. Chłopcy, jak to chłopcy, mieli różne zabawy. Ponieważ Fryderyk świetnie grał na fortepianie, więc oczywiście korzystali z tego przywileju. W salonie stał niewielki fortepian, na którym grał Fryderyk Chopin, ale także grali w piłkę i to według wspomnień jednego z mieszkańców domu, właśnie z okien drugiego piętra Mikołaj Chopin wołał chłopców wieczorem na kolację z powrotem do domu. Fryderyk Chopin miał czasami niebezpieczne zabawy, na przykład w zimie lubił zjeżdżać stromą, zamarzniętą ulicą Obłoźną w dół na improwizowanych łyżwach. Raz z tego powodu rozbił sobie nawet głowę. Na szczęście jednak nic mu się poważniejszego nie stało. Przy oddziale sztuk pięknych Uniwersytetu Warszawskiego działała Szkoła Główna Muzyki, czyli konserwatorium, prowadzona przez Józefa Elsnera. Uczniowie tejże szkoły byli wpisywani na listę studentów. Ona była wymieniona w strukturach uniwersytetu, więc możemy powiedzieć, że Fryderyk Chopin także był studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w latach 1826-1829. Nie skończył co prawda magisterium, ale wtedy po prostu inaczej podchodziło się do studiów. Bardziej od papieru liczyło się to, gdzie się studiowało, u jakiego mistrza, no i jaki był efekt tych studiów. Fryderyk Chopin zatem chodził nie tylko do Szkoły Głównej Muzyki, ale z jego listów, z jego wspomnień wiemy, że uczęszczał na różne inne uniwersyteckie wykłady, przede wszystkim humanistyczne, dotyczące literatury. Takie wykłady odbywały się w gmachu audytoryjnym. Fryderyk Chopin wyjechał z Polski w 1830 roku. Już 3 lata wcześniej jego rodzina przeniosła się na drugą stronę krakowskiego przedmieścia do obecnej Akademii Sztuk Pięknych, do oficyny. Kiedy Fryderyk Chopin wyjechał w podróż, aby doskonalić swoje umiejętności gry na fortepianie na zachód Europy, no to już niestety nigdy do Polski nie wrócił. Natomiast zawsze mówił, że jego serce jest w Warszawie, zawsze wspominał stolicę i wspominał kampus uniwersytecki.
Dlatego takim specjalnym hołdem złożonym dla Fryderyka Chopina jest to, że jego serce powróciło w urnie i zostało wmurowane w jeden z filarów kościoła Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu.